Hej, z strony Madziow, zapraszam Was dzisiaj na film z pogadanką na temat mody i stylu. Porozmawiamy sobie o tym, co robią stylowi ludzie, 10 zachowań stylowych ludzi, które sprawiają, że są stylowi. Ja jestem bardzo dobrym obserwatorem ludzi, uwielbiam obserwować ludzi, szczególnie jak jestem za granicą, szczególnie jak ci ludzie troszeczkę odbiegają od mojego postrzegania, od mojego najbliższego otoczenia, od tej wiochy zapyziałej, w której mieszkam. Nawet taki wypad do miasta, wypad do Krakowa, wypad do Warszawy jest dla mnie taką ciekawostką właśnie pod kątem obserwacji ludzi. I tak po prostu przez wiele lat gdzieś tam już zauważyłam, które cechy zauważyłam, będąc i na szkoleniach, obcując też z takimi ludźmi, rozmawiając, gdzieś tam nawet przelotem z innymi influencerami, z innymi stylowymi ludźmi, których właśnie ten styl i których ten styl ubierania mi się spodobał. Oni robią właśnie takie różne rzeczy. Nie tak, że każdy jeden robi wszystkie, tylko gdzieś tam powyłapywałam z ich zachowań i dzisiaj Wam o tym opowiem. Co oni robią, jak oni się zachowują, co oni po prostu dodają do tych stylizacji, że zawsze wyglądają świetnie, że zawsze po prostu otwiera mi się oczy. Cieszy mi się micha, jak ja to mówię, jak ja widzę pięknie ubraną kobietę, pięknie ubranego mężczyznę stylowo, to kurde, mam ochotę podejść i powiedzieć: stara, wyglądasz zajebiście w tej sukience. Skąd ona jest? Albo kurde, świetnie się ubrałaś dzisiaj, mega to wygląda. Nie zrobię tego, bo jestem gdzieś tam w środku zapyziałym introwertykiem. Dziwne to, prawda? Jestem tu na YouTubie. Dziwne jest to, ale tak jest. Nie zrobiłabym tego. Jestem bardzo też taktownym człowiekiem, więc nie przerwałabym dnia, nie zaczepiła na pewno obcej osoby na ulicy, ale mam taką ochotę. Więc dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Zapraszam do zostawienia łapek w górę i subskrypcji, jeżeli lubicie takie filmiki. Dziękuję wszystkim, którzy to zrobili. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że tutaj do mnie przybywacie. Nasza YouTube'owa rodzinka się powiększa. Fajnie, że mamy też możliwość pogadania ze sobą na żywo. Live'y w sobotkę o 18:00. Mam nadzieję, że zostanie nam w końcu ta rutyna sobotnich live'ików. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak będziecie do mnie przybywać, jak będziemy się fajnie bawić. Jak najbardziej. Ja jestem za, więc to wszystko zależy od Was. Lecimy. No i napiszcie w komentarzach, co Wy uważacie. Jakie jest Wasze zdanie? Co według Was ci stylowi ludzie robią, że są właśnie stylowi? Co dodają? Co według Was, jak patrzycie na daną osobę, sprawia, że od razu wiecie, że ta dziewczyna wie, co robi? Piszcie w komentarzach. Jestem ciekawa Waszego zdania też. Pierwsza rzecz, którą robią ludzie, którzy mają styl, to dbają o buty. Czyste buty to podstawa każdej stylizacji. Ja o tym wiem. I brudne buty potrafią zrujnować nawet najfajniejszą, najpiękniejszą stylizację. Ja o tym wiem. Ale nie cierpię czyścić butów. Nie cierpię zajmować się butami. Po prostu chcę je mieć, kupić, ubrać i to jest wszystko. Nie chcę się nimi zajmować. Jedyne, do czego się mogę zmusić, jeśli chodzi o buty, to wytarcie ich gąbeczką, ewentualnie jakąś mokrą chusteczką i zaniesienie ich do szewca. Zanoszę buty do szewca. Wszystkie buty mam skórzane, wszystkie skórzane buty, które mam, zanoszę do szewca po to, żeby mi je wypastował. Po to, żeby mi je zakonserwował, wymienił fleki. Robię to zawsze po zimie.
Zawsze, nie zawsze, jak widzę, że ten but jest już w takim tragicznym stanie, w sensie już troszeczkę został schodzony, to ładuję wszystkie buty do siaty i zanoszę do szewca, żeby mi je pięknie wypastował, przygotował, założył fleki, ja je wtedy chowam do pudełeczek i wyciągam nówkie sztuki pachnące na jesień. To mowa o zimowych butach. Ale jeśli chodzi o białe sneakersy, no nie cierpię czyścić tych butów. Nie cierpię. Ale wiem, że czyste buty, no to jest podstawa, nie? Czyste, bez dziur, bez jakichś tam, bez takiego super schodzenia, w sensie schodzone buty, no to coś musi być, dziura musi być, coś odklejone, no to musi wyglądać już nieciekawie, więc wszystkie osoby, które mają styl, dbają o buty, dbają o ich czystość i tutaj chyba trzeba się przełamać, ja to mówię do siebie. Ja to mówię również do siebie, żeby jednak zerknąć na te buty, czy one są czyste, czy one się nadają na wyjście, no bo jest to ważne. Kolejna rzecz, którą nazwałam dystyngowany dodatek. Jest to coś, na co zawsze zwracam uwagę, co sprawia, że dana osoba mi się kojarzy ze stylem ponadprzeciętnym. I są to wypielęgnowane paznokcie, ładny manikir, ale taki delikatny, w sensie delikatny. Może być oczywiście czerwień na paznokciach, może być oczywiście French na paznokciach, mogą być jakieś szalone kolory na paznokciach, na przykład na wakacje, ale te paznokcie nie są takiej długości, nie? Te paznokcie są albo króciutkie, albo rzeczywiście długie. A moja granica, tolerancja jest mniej więcej taka, są długie, widać, że są długie, ale również dłonie są wypielęgnowane i ogólnie paznokcie są wypielęgnowane. Aha, nie patrzcie na ten moment, ja po prostu czuję się to, jakbym była naga. Prezentuję się bez paznokci aktualnie, nie mam nawet po prostu czasu, żeby sobie zrobić te pazurki sama, więc no na to zwracam uwagę. To nie znaczy, że ja to robię, no nie patrzcie to też w tej kwestii, nie porównuję siebie i nie mówię wam, że ja jestem taką stylową osobą, tylko opowiadam wam to, co zaobserwowałam u ludzi na ulicy, obcując z osobami, do których tam powiedzmy, że pretenduję do ludzi, którzy mają styl, no ale to wiadomo, że perfekcyjnie nie jest. Więc tak, wracając, paznokcie, ładnie zrobione brwi. Podziwiam te kobiety, które zawsze mają pięknie zrobione brwi, u których ani jeden włosek nigdy nie odstaje. Bo też umówmy się, że są dni takie, kiedy po prostu wychodzimy świeżo, pochennie, świeżo po wyrywaniu regulacji brwi, ale są też dni, ten dzień przed pójściem na tą regulację brwi i wtedy już nie jest ciekawie, ale znam takie osoby, które zawsze mają idealną linię, które zawsze mają brwi zrobione. Bardzo jest dla mnie stylowym, ciekawy kolor pomadki na ustach. Przy czym te usta nie mogą być pontonami, te usta są ładne, wypielęgnowane, bez suchych skórek i ten kolor, na który ja zawsze zwracam uwagę, to jest fuksja i to pomarańcz. Teraz pomarańcz zwracam taki oranż, czerwień połączona z oranżem, ogólnie ciekawy kolor na ustach, zwracam na to uwagę u takich osób. Nie mogą to być przerysowane rzeczy, muszą to być takie, no widać, że dana osoba o siebie dba. Również to dotyczy dłoni męskich, paznokci męskich, na które też zwracam uwagę, żeby były czyściutkie i obcięte. No, więc tyle na ten temat. Kolejny punkt to kolor. I zauważyłam, że stylowe kobiety nie boją się koloru. I mimo, że teraz jest moda na beże, na brązy, na minimalizm kolorystyczny, to wszystko przyszło z tymi trendami quiet luxury, z trendem old money. Ja wiem, ja rozumiem, ale uważam, że prawdziwie stylowa kobieta nie boi się pierdolnięcia kolorem. Tak, czy jest to neon, czy jest to cała stylizacja stonowana i walnięcie kolorem na butach czy na torebce, no po prostu
to jest kropeczka nad i to jest coś wspaniałego, coś na co ja zwracam uwagę i uważam, że dana osoba jest stylowa i tak to się wszystko potwierdza. I okazuje się, że ta kobieta, ten mężczyzna jest stylowy. Walnięcie mocnym kolorem jest dla mnie takim argumentem za. Ja również jestem kolorowym ptakiem, nie boję się tego, ale u mnie to się bardziej objawia pod postacią papugi. Ja tutaj bardziej niż w stronę stylu idę w stronę papugi, bo ja uwielbiam kolory, uwielbiam wzory, dobrze się w tym czuję, po prostu to dodaje mi energii, więc też nie bójmy się kolorów. Apeluję na wiosnę i na lato. Kolejny punkt to, który nazywa się rozmiar nie ma znaczenia. Tak naprawdę nie mają znaczenia te cyferki, które są na danym ubraniu. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest męskie, czy to jest damskie, czy to jest z działu męskiego, czy to jest z działu damskiego, męskiego. I te numerki na danym ubraniu, bo to wszystko zależy od dopasowania, od tego jak leży, czy wy chcecie mieć coś za duże, czy wy chcecie mieć coś dopasowane. No to wszystko zależy od was, to wszystko zależy od tego stylu, który wy preferujecie. No są osoby, które lubią mieć oversize, które lubią mieć zawsze wszystko za duże, koszulę za dużą, spodnie za duże, no taki mają styl, no tak się lubują. Ja tego nie lubię, ja tego nie popieram, ja mam swoje w głowie, więc tak naprawdę ten rozmiar jest nieważny i tak samo teraz uważam, że dział męski czy damski jest nieważny. Jeżeli wam się podoba bluza z działu męskiego i sobie ją kupicie i ubierzecie, to myślicie, że ktoś się skapnie, że ta bluza jest z działu męskiego? No nie. No nie ma to absolutnie znaczenia, czy coś będzie wyglądało męsko, czy coś będzie wyglądało damsko. Teraz to się wszystko zaciera. Stylowi ludzie zawsze są przygotowani na każdą pogodę. To zauważyłam. Po prostu zawsze mają w zanadrzu albo jakiś sweterek, zauważcie, zarzucony na t-shirt, zawiązany, taki w stylu Oxford, jakaś tam bluzeczka, kurtka w bagażniku w samochodzie, no to jest coś niesamowitego. Zmienia się pogoda, robi się chłodniej, zaczyna padać deszcz i co? I oni będą chodzić jak zmokłe kury w mokrych włosach? Nie! Jest w bagażniku kurtka, jest w bagażniku parasol. O czym by tu po prostu nie zapomnieć? To są te dwie rzeczy, które ja zawsze zapominam. Zawsze zapominam parasola i zawsze jak zabieram parasol, to nie leję i później po prostu się bujam po mieście z tym parasolem, ale w samochodzie ma być, więc zawsze są przygotowani na te cieplejsze chwile i na te zimniejsze chwile, mając coś też na przebranie przy sobie. I teraz druga rzecz, kolejny punkt, który nazwałam przygotuj się na nieoczekiwane. Są przygotowani na nieoczekiwane albo oczekiwane jednak. Ja jako osoba, która po prostu można powiedzieć, że jestem człowiekiem plamą, która nie umie jeść, żeby się nie uwalić, uważam, że jest to genialny punkt, genialna sprawa. Profesjonaliści, biznesmeni, mówcy mają po jedną, dwie koszule zapasowe zawsze przy sobie. Co jest niesamowicie profesjonalne. I kiedyś byłam na takim wykładzie gościa, no taki motywacyjny troszeczkę gość, ale bardzo go lubię. Chyba Sarnecki się nazywa. Bardzo fajny gość. I on opowiadał, że się uwalił na stołówce, a za chwilę miał właśnie prowadzić jakieś tam szkolenie dla kadry menedżerów. Jak on wyjdzie w koszuli z plamą i mówił, że
No, jeżeli nie miałby koszuli na zmianę, to pewnie by wyszedł z tą plamą i zacząłby od tego, że no plamę ma, bo zjadł coś tam i się uwalił, ale on wtedy powiedział takie ważne słowo, ale nigdy taka sytuacja się nie wydarzy, bo ja zawsze mam koszulę na zmianę, bo ja jestem profesjonalistą. Szaleństwo! Szaleństwo, słuchajcie. I od tego czasu ja ze sobą zawsze mam t-shirt na zmianę. Zawsze. Może nie koszulę, nie jestem aż takim mówcą i profesjonalistą, ale zawsze mam ze sobą na zmianę t-shirt. No, umówmy się, że to jest tak niewiele. To jest po prostu, wystarczy zwinąć w rulonik i wsadzić gdzieś tam do torebki, w czeluść torebki, do woreczka i do torebki i zawsze można mieć ten t-shirt na zmianę. Co jest niesamowite. No jak coś się wydarzy, to samo się tyczy butów, które nas obcierają. Nie jesteście pewni. Dlatego tutaj to nazwałam przygotuj się na nieoczekiwane, oczekiwane. No ubieracie nierozchodzone buty. Ciężko się nie domyślić, że was nie obetrą po prostu te buty, więc tak, warto mieć na zmianę jakieś klapeczki, trampeczki, coś po prostu luźniejszego. Ja jestem osobą, której puchną stopy i bardzo możliwe, że gdzieś w trakcie zwiedzania na wakacjach no stanie się tak, że zaczną mi te stopy puchnąć, będę odczuwała bardzo duży dyskomfort, więc wtedy wskakuję w klapeczki i goodbye. Goodbye, dyskomforcie. Przebieram sobie bluzkę, jak się uwaliłam. Goodbye, dyskomforcie. Czuję się wspaniale, więc to jest bardzo ważny punkt, który ja wdrożyłam do swojego życia i który też wam polecam. Kolejny, jeżeli mówimy o przygotowaniach, to kolejny punkt jest przygotowaniem na imprezę. Przygotowanie na imprezę, czyli zależy jaka to jest impreza, no ale przygotowanie na imprezę, czyli przygotowanie takiego małego, powiedzmy na wesele, czyli takiego małego koszyczka ratunkowego w swojej torebce. Przygotowanie na imprezę, jeżeli zamierzacie coś wypić, czyli zjedzenie posiłku. Przygotowanie na imprezę, czyli dobry humor, włączenie dobrego humoru i braku narzekania. No, więc tak, więc jeśli chodzi o ubrania, no to raczej tutaj chodziło o to, żeby zabrać ten mini koszyczek do zmiany, czyli do naprawienia, no, jakieś tam igła, nitka, rajstopy na zmianę, jakby coś się wydarzyło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przygotowanie się to jest clue, no i dzięki temu oni zawsze wyglądają fajnie, dzięki temu oni zawsze wyglądają stylowo, nawet gdyby się coś wydarzyło. Kolejna rzecz to wygodne ubrania. Zauważcie, że stylowe osoby zawsze się dobrze czują w tym, co mają na sobie ubrane, co wynika z tego, że te ubrania są wygodne, co wynika z tego, że te ubrania są dobrej jakości, dobrze skrojone, no i z bardzo dobrej jakości również materiałów. Zauważcie, nawet jak są w garniturze, nawet jak są po prostu w sukience opiętej, to oni się czują dobrze w tym ciuchu, bo on jest dla nich wygodny, więc tutaj też apeluję i do siebie, i do was, ale ja już też odpuściłam w pewnych momentach, że jednak stawiam na wygodę w 90% wypadków mojego życia. Te 10% to jest właśnie to wyjście na imprezę, wyjście na wesele, które zdarza się niezwykle rzadko, więc wtedy jestem w stanie odpuścić, jestem w stanie zrobić tutaj wyjątek i troszeczkę się też poświęcić na więcej obcasów niż na co dzień bym chodziła, więc tak, ale wygoda, jeszcze raz wygoda, również w stylowych sylwetkach osób, które obserwowałam. Kolejna rzecz bardzo ważna i myślę, że to też przychodzi z czasem osób, które kochają modę, to są uniwersalne kroje. Zauważyłam, że osoby, które mają styl, które są zawsze fajnie ubrane, mają te kroje klasyczne, bo są ubrane w kroje klasyczne. Jeżeli garnitur w klasycznym, ale jednak tam nowoczesnym kroju, który nie wyjdzie z mody zbyt szybko. Buty tak samo, sukienki tak samo. Inwestują i kupują rzeczy, ubrania, które nie będą modne przez jeden sezon, ale które będą modne
przez lata i on wyciągnie tą sukienkę, garnitur za 10 lat i ona będzie super, ta sukienka, nie? To nie będzie tak, że moda zatacza koło za 10 lat, tylko ta kieca będzie co roku na topie, ta kieca co roku będzie fajnie wyglądała. Więc klasyka broni się sama, klasyczne ubrania bronią się same. Oczywiście, że kombinujmy z modą, oczywiście, że sprawdzajmy, ale nie róbmy tak, że jak podpowiadają nam tiktokerki, że te rzeczy już w tym sezonie są niemodne. Aha, czyli 2 miesiące temu były modne te buty, a teraz nie są, ja mam je wypieprzyć z szafy, tak? No, więc białe sneakersy, możecie mi mówić, możecie mi wmawiać, zawsze będą dla mnie modne. Spodnie, rurki, mimo że gdzieś tam się przełamuje, idę w tą drugą stronę, zawsze będą w mojej szafie. Więc są pewne klasyki, są pewne uniwersalne rozwiązania, pewne kroje również takie uniwersalne dla całego świata. Nie wiem, czy to dobrze mówię. Każdy ma swoich ulubieńców i ogólnie jest taka klasyka z góry przyjęta. Więc no zauważyłam, że osoby, które mają styl, nie wydziwiają za bardzo skrojami, nie świrują z tym, co jest aktualnie modne, tylko trzymają się standardowych ubrań, standardowych krojów, które będą zawsze będą na topie. Ostatni punkt to przemyślane zakupy. I tak, skąd to wiem? Mam taką znajomą, która kupiła sobie marynarkę w kratkę. Gdzieś tam widziałam, że no ta marynarka w kratkę to nie będzie do wielu rzeczy jej pasowała. Ale skąd wiesz? Nie widziałam jej szafy. No i ta marynarka w kratkę bardzo często towarzyszyła jej w różnych stylizacjach, ale w przeróżnych stylizacjach. Więc jedna marynarka, 10 stylizacji. Jedne spodnie, przynajmniej 7 stylizacji, które będziecie potrafili z nimi tworzyć. Ja to już w swojej szafie wdrożyłam od dłuższego czasu, że zamawiając, kupując jakąś rzecz, myślę sobie przynajmniej trzy, tak na szybko. W momencie, kiedy ja podejmuję decyzję zakupową, przynajmniej 3 rzeczy w mojej szafie muszą pasować do tej sukienki. Muszę widzieć tą sukienkę w 3 różnych wersjach stylizacyjnych. Jeżeli jej nie widzę, nie kupuję. Jeżeli nie widzę siebie w tej sukience, dodatkowo nie kupuję. Jeżeli się źle czuję w tej sukience, nie kupuję. Więc przemyślane zakupy, zdecydowanie obserwuję ludzi stylowych, którzy potrafią jedną rzecz wykorzystać na kilkanaście sposobów i wtedy mi się otwiera buzia, opada mi do kolan, mówię sobie w głowie, gdzieś sobie tam w głowie już przybijam piątkę i odznaczenie dla danej osoby stylową. Aha, dobra, ty jesteś stylową osobą. Już w mojej głowie odznaka dla ciebie leci. Więc tak uważam. Mam nadzieję, że mnie zrozumiałyście. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie, z takich pogadanek, z takiego luźnego gadania. 10 punktów, które uważam, że robią stylowi ludzie. To są ich zachowania, to są ich podejmowane decyzje, to jest to, co robią na co dzień, to, co zaobserwowałam, co sprawia, że naprawdę nie ma chwili, żeby wyglądali mało stylowo, jak dla mnie. Więc jedni robią więcej, inni robią mniej. W każdym razie obserwuję i dodaję to w moim notatniczku w głowie i dzisiaj się z wami tym podzieliłam. Mam nadzieję, że to doceniacie. Napiszcie mi w komentarzu, co wy uważacie za takie stylowe. Jak widzicie jakąś osobę i ona ma coś, właśnie to coś, napiszcie w komentarzu, co to jest. Uważacie, że jest super modna, super stylowa, super zadbana? Może raczej tutaj mówimy o stylowej. Co sprawia, że uważacie, że dana osoba jest stylowa? Tego jestem ciekawa, piszcie w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, pamiętajcie o tym. Nie zapomnijcie, nie zostawiajcie mnie tutaj bez niczego, bo ja się tutaj przed wami uwewnętrzniam. Mam nadzieję, że to docenicie. Wpadajcie na mój kanał vlogowy, wpadajcie na Instagrama. Przypominam o live'ach. Na ten moment jesteśmy umówione na sobotę, na 18, na live'iki tutaj na kanale głównym, więc będę się starała dawać wcześniej wam znać, wrzucać, planować, wy sobie też powiadomienia będziecie mogły powpisywać, powrzucać, więc
live'iki zakupowe, na których mamy okazję porozmawiać o zakupach, porozmawiać o ciuchach, ale też no możemy sobie po prostu pogadać, poplotkować, jak po prostu kobiety, wiadomo. No, więc wpadajcie również na live'iki, a na dzisiaj to było wszystko. Ja się z wami żegnam. Cześć, pa!